Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem zobaczycie pierwsze 6 tygodni na siłowni z moim trenerem Piotrkiem, z którym współpracuję tak naprawdę już od pierwszej kontuzji. Współpracujemy razem przez ostatnie 3 lata. Nawet jak jestem zdrowy i pracuję w klubie, to wykonuję treningi rozpisane przez Piotrka. Piotrka myślę, że niektórzy mogą znać, bo współpracuję też z innymi kadrowiczami, reprezentantami Polski, jak nie wiem, Janek Bednarek, Krzysiek Piątek, Kuba Moder, Tymek Pucharz, no jest ich bardzo dużo. No jest to moim zdaniem wybitny fachowiec i sam się nie pochwali, więc ja pochwalę go. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, że treningi na siłowni zacząłem bardzo szybko, chyba aż za szybko, bo jak ktoś ogląda poprzednie odcinki, to wie, że byłem na siłowni 2 dni po operacji, co było wielkim błędem, ale później z dnia na dzień już było coraz lepiej. No i oczywiście moje zaawansowanie niektórych ćwiczeń też z dnia na dzień rosło, bo wraz ze zgięciem operowanej nogi też niektóre rzeczy mogłem robić, niektóre nie, ale no szło to z dnia na dzień coraz lepiej. Na samym początku mojej rehabilitacji przez pierwsze dni tak naprawdę chłopaki tutaj biegali dookoła mnie i nosili mi wszystko w jedno miejsce, tak żebym ja się nie musiał przemieszczać. Później z biegiem czasu, gdzie te zakresy były coraz większe, coraz łatwiej było mi się przemieszczać o tych kulach, sam chodziłem po siłowni i chłopaki dawali mi już troszkę inne, ale praktycznie takie same ćwiczenia, gdzie no lekko ta noga gdzieś tam była oparta o podłogę, więc tych ćwiczeń mogłem robić trochę więcej, na innym obciążeniu, w innej specyfikacji. Pan operator i montażysta kazał mi nagrywać bardziej ruchome rzeczy, bardziej dynamiczne, ale w tych kulach to jestem taki dynamiczny jak... nie wiem jak co, nie wiem nawet do czego to porównać. Więc wezmę Was w spacer z mieszkania na siłownię do chłopaków. Witamy. To ja, a to on. To nasz drugi dzień na siłowni. Gąbeczkę, panie Pawle? Nie, chyba będzie git bez. Zobaczymy. Nie no, wiesz, do wideo bez. Nie wstydźcie się gąbeczek. Nie każdy jest twardzielem. Past struggles, now chapters in a book. Flipping the pages, never a second look. Running fast, marathon of vibes, so free. Corner to corner, city to city, life beats. Eyes on the prize, never blink, dodge the haze. Echoes of the past haunt sometimes the blaze. Blueprint the future, scribbled on city walls. Stand tall, fortress of rhymes, never falls. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak robimy z Pawła kulturystę. Jest i on, nasza gwiazda kanału. Cześć, pozdrawiam. Moi drodzy Państwo, mamy tutaj przykład treningu z Pawłem Buchniewiczem. Dzisiaj zajmujemy się hipertrofią góry. A tu jesteś Robert Makłowicz, czy o co chodzi? Taking lights reflect dreams, mirrored ambition. Chasing glory in the chaos, no permission. Quick wit, sharp tongue, arrows in the dark. Navigating life, playing like a park. To jest, moi drodzy, najgorsze w pierwszych fazach rehabilitacji, że trzeba nad nim skakać i mu wszystko podawać. Daj mi ten. Co? Magnezja? O, to wchodzimy w porządne trenowanie tej, widzę. Jak mam takie białe ręce, się czuję jak Mariusz Pudzianowski normalnie. No i prawie tyle samo podnosisz. Polska górą! Najgorzej jest zrobić górę, a później kula chodzi. Iron thread to gold. Pozdrawiam. Cold nights, warm dreams, hustling for the cream. Every block another challenge, never would it seem. Silent whispers in the wind, secrets unfold. Stories with rhythm, iron thread to gold. You're right. No ale ogólnie te pierwsze 6 tygodni były bardzo podobne. Myślę, że dla Was, jak to będziecie oglądać, może to być ciekawe, jak wygląda te pierwsze 6 tygodni, bo będzie to skompresowane w kilka minut. Dla mnie te 6 tygodni były trochę żmudne i nudne, bo te ćwiczenia wyglądały dosyć podobnie i monotonnie. Może z biegiem czasu troszkę się one zmieniały, ale jak to dokładnie wygląda, opowie Wam Piotrek. Cześć, witam Was z Sport Performance House. Ja jestem Piotr Kurek.
zwany również jako Gatuno. Dlaczego Gatuno? Jest to apelido, czyli z portugalskiego ksywka. Trenuję capoeirę od ponad 20 paru lat. Przy pierwszym egzaminie na pierwszy stopień dostajecie ksywkę. Nadawana jest ona, jak wiecie, jak ksywka. Po nazwisku, imieniu, po waszym wyglądzie. Ksywka jest ksywką. Ja dostałem ksywkę oszust, więc nie do końca wiecie w to, co mówię. Dzisiaj wam opowiem troszeczkę o pierwszym etapie, czyli pierwszych 6 tygodniach, z tym, co robimy i co może robić Paweł aktualnie na sali ze mną. W przypadku urazu Pawła, w pierwszym etapie, czyli 4 do 6 tygodni, w zależności od tego, jak ortopeda da nam dyspozycję, oceniając Pawła po 6 tygodniach, czy możemy obciążać już, czy jeszcze nie możemy obciążać. Na początku staramy się nie obciążać kończyny operowanej zupełnie. Co za tym idzie, Paweł może chodzić tylko i wyłącznie za pomocą kul. Bardzo ważne na samym początku jest wprowadzenie delikatnego cardio. Pomaga nam to poprawić krążenie obwodowe, co wspiera transport tlenu oraz wartości odżywczych do gorących się tkanek, co powoduje troszeczkę szybsze gojenie się oraz zmniejsza nam obrzęk. Cardio również pomaga nam zapobiegać zakrzepicy, która jest ryzykiem po operacji oraz unieruchomieniu. Witam Was serdecznie. Jesteśmy w Musiał sprawdzić, nie? Sport Absolut. Performance House. Jeszcze raz to nagraj. Tak, żebyś wiedział. To jest kryminał, nie? W ogóle weź go. Ja jestem u Gatuno i Kuby, a nie Sport Performance House. Cięcie. Witam serdecznie. Jesteśmy w Sport Performance House, tutaj, u najlepszego trenera i najwybitniejszego drugiego trenera. Aktualnie jestem 15 dni po operacji. Pokażemy, co robiłem przez ostatnie 2 tygodnie. Powiemy dlaczego, co, jak. Dostaniecie pewnie jakieś też przebitki z tego, co było robione, bo też sam nagrywałem. Tak mam wyglądać po rehabilitacji. W pierwszym etapie, czyli te pierwsze 4 do 6 tygodni, w przypadku urazu Pawła, najważniejsze dla nas jest ochrona regenerujących się tkanek, dlatego unikamy dociążania kończyny operowanej. Wprowadzamy bardzo delikatne cardio zawsze na początku treningu, by poprawić krążenie obwodowe, co pozwoli nam wesprzeć dostarczenie tlenu oraz mikroskładników do gorących się tkanek, co przyspieszy nam też regenerację, a też pozwoli nam utrzymać ogólną sprawność układu krążeniowo-oddechowego, czyli utrzymać taką jego kondycję. Podciąganie się to nie jest moje ulubione ćwiczenie, szczerze powiedziawszy. Wolę wyciskać niż podciągać się. No ale jak trzeba, to trzeba, nie? Równie ważnym elementem jest aktywacja górnych partii, która pozwala nam poprawić krążenie, utrzymać ogólną sprawność organizmu oraz zapobiegać ogólnemu osłabieniu mięśni wskutek unieruchomienia. Ale jak wiemy, klata, plecy, barki jeszcze nikomu nie zaszkodziły, więc dobrze zbudowany piłkarz na plaży też jest czymś fajnym, więc przy okazji klatka, plecy. Paweł przy ostatniej rehabilitacji chyba wycisnął nam 128 kg na sam koniec. Jest to rekord absolutny, jakikolwiek widziałem, żeby piłkarz podniósł taki ciężar, więc mamy tutaj duży zapas. W tej rehabilitacji idziemy na 140 kg. Jeżeli pracujemy górnymi partiami, to poprawiamy też krążenie, czyli tak przy przypadku cardio te mikroskładniki, ten tlen krąży sobie żyłami i całą układem krwionośnym do tych tkanek generujących się. To też oczywiście chcemy zachować jego ogólną sprawę, więc chcemy, żeby się ruszał. Też, żeby będzie takiej stagnacji, że po prostu stoi i robi przez 3 miesiące, nie? Więc jak zrobię sobie klatkę, plecy, to zawsze mental jest lepszy, klata większa. Najgorsze po treningu góry jest to, że nie mogę chodzić o tych kulach. Dobrze też powiedział o tym, bo on też chodzi o kulach, więc te ramiona, tricepsy, nadgarstki są też obciążone, więc faktycznie chcemy je wzmacniać, nawet to zapomniałem o tym. Chcemy dociążyć mu te barki, chcemy dociążyć mu te tricepsy, no bo jednak na nich się podpiera, a potem nie chcemy też walczyć z jakimś tam urazem barku, czy innym niepotrzebnym tutaj urazem. Ale Paweł bardzo dobrze się adaptuje do góry, do treningu góry. Dobrze, nie? Za dobrze aż. Co? No. Nie widziałem piłkarza, który wycisnął 127 na klatkę piersiową, tym bardziej z twoją długością ramion. Gdyby klata grała w piłkę, nie? Messi wyciska pewnie z 90 i widzisz. Mogę się zamienić. Jeśli chodzi o trening kończyny operowanej, który nie zachodzi, bo jak wiecie, wcześniej powiedziałem, że nie możemy jej obciążać, aczkolwiek, żeby zapobiec atrofii, czyli zanikowi mięśni, Przepraszam Cię, Paweł, czy mógłbyś wejść? Jeśli chodzi o kończynę operowaną, jak powiedziałem wcześniej, no nie chcemy jej obciążać, aczkolwiek wykorzystujemy parę metod, by zapobiec atrofii, czyli zanikowi mięśni wskutek unieruchomienia. Są to ćwiczenia izometryczne, czyli ćwiczenia, w których nie zachodzi rozciągnięcie ani skurcz mięśnia, czy po prostu stałym napięciu
trzymamy mięsień. Oraz używamy elektrostymulacji, czyli kompleksu. Jest to elektrostymulacja, która aktywuje nam mięsień, co zapobiega nam też tej atrofii i wspiera nam szybszy powrót do zdrowia, gdyż możemy wejść w obciążanie tej kończyny. Ta kończyna nie straciła tak dużo obwodu czy przekroju mięśnia. Jeśli chodzi o kończynę nieoperowaną, warto podkreślić tutaj rolę transferu krzyżowego. Jest to zjawisko, w którym poprzez trening kończyny nieoperowanej możemy poprawić wydolność oraz siłę kończyny operowanej. Dzieje się to dzięki adaptacjom na poziomie układu nerwowego, w szczególności aktywacji kory ruchowej oraz lepszej koordynacji między półkulami, dzięki czemu możliwa jest szybsza odbudowa funkcji oraz siły kończyny po powrocie do aktywności. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, na operowaną nogę poza kompleksem, czyli taką elektrostymulacją, gdzie tam impulsem elektrycznym mięsień napina się sam, że tak powiem, no to wykonujemy tylko napięcia izometryczne, nic więcej. Staramy się tą nogę totalnie oszczędzać, nie obciążać, ponieważ no, w pierwsze 6 tygodni najważniejsza jest ochrona tego stawu, a nie obciążanie. Ale żeby zachować tą objętość, przekrój poprzeczny mięśnia, czyli zabezpieczać przed atrofią, wykorzystujemy kompleks, czyli elektrostymulację, no i napięcia izometryczne. Oczywiście pracujemy troszkę pośladkami, tutaj wszystko, co jest jakby powiedzmy od połowy, od 1/3 uda w górę, możemy popracować delikatnie, ale jeżeli o sam tutaj mięsień okrążający kolano, no to nie dotykamy poza kompleksem właśnie i izometrią. Na zakończenie pierwszego etapu, czyli mniej więcej 6 tygodnia, po wizycie u ortopedy, który da lub nie da nam zgody na obciążanie kończyny, jeśli dostaniemy taką zgodę, zaczniemy delikatnie obciążać kończynę w wersjach na jednej nodze, na 2 nogach, zaczniemy troszeczkę wprowadzać do mechaniki chodu i to wszystko oczywiście zobaczycie w kolejnych odcinkach. Jak widzieliście teraz skrót z pierwszego treningu, mam takie treningi 2. Jak widzicie, pierwszy trening to jest cardio, praca nad górnymi partiami, obciążanie nogi zdrowej. Jeżeli o drugi trening, jest to troszkę lżejszy trening pod względem obciążania. Mamy dużo pracy nad stabilnością, czyli stoimy na bosu, na jakichś gąbkach, na jeżykach, bawimy się piłeczkami, pod koordynację, zamykamy oczy, pracujemy mocno nad korem, czyli tak jakby chcemy ustabilizować tą kończynę zdrową i wszystko to, co jest ważne, czyli tors. I też mamy różne prace pod względem kondycji, czyli robimy tylko takiego delikatnego cardio, ale robimy jakieś tam tabaty delikatne, żeby to serducho jednak piłkarza, które jest bardzo ważne, było silne i pozwoliło nam szybciej wrócić. Wraz z moim zdrowiem i z ubiegiem czasu te ćwiczenia będą się zmieniać. To nie jest tak, że cały czas będziemy robić jedno i to samo, tylko no, z biegiem czasu będą te ćwiczenia się zmieniać, to też wam będziemy pokazywać. Mam nadzieję, że przejdziemy do tych ćwiczeń konkretnych na tą operowaną nogę, bo wtedy zabawa się zaczyna, że tak powiem. Oczywiście te zmiany nie są zależne od czasu, bo oczywiście mamy jakieś ramy czasowe, w zasadzie 6 tygodni obciążamy nogi operowanej, ale możemy nie obciążać ich 8 tygodni czasami, a czasami 5 tygodni. To jest wszystko zależne, jak to się goi, jakie mamy dyspozycje tutaj od prowadzącego ortopedy. No i im szybciej przejdziemy do tego etapu, gdzie można tą nogę dociążyć i wtedy ten zawodnik faktycznie czuje, że ta noga zaczyna mu wracać. Więc, ale że Paweł jest doświadczony, bo tego drugi raz, więc nasza druga randka. No to długa ta randka. Tak. Taki romans już bym powiedział. Dlatego, że nadal mieliśmy z sobą kontakt przez całe 4 lata, tak? Więc nie przerwaliśmy kontaktu, nadal jesteśmy w związku. Wcześniej był związek na odległość, teraz przyjechałem na chwilę do Poznania znowu. Cały ten odcinek, który widzieliście, to były moje pierwsze 6 tygodni na siłowni. Aktualnie jestem 3 dni po odrzuceniu kul i już zrobiliśmy pierwsze 3 treningi z obciążeniem tej nogi, który możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, tutaj gdzieś się pojawi odnośnik, więc zapraszam, jeśli chcecie wiedzieć, jak to aktualnie w tym momencie wygląda, to zobaczycie to tam. Odłożenie kul to dla mnie jest taki game changer, można powiedzieć. Nie tylko na siłowni, ale przede wszystkim w normalnym życiu mogę robić to, co robiłem jakby przed kontuzją. I zbiegło się to idealnie z datą porodu mojej córki, gdzie bardzo na ten dzień czekam. Jestem przeszczęśliwy, że będę mógł swojej żonie porósł przy porodzie, nie stojąc tam o kulach. No, w następnych odcinkach na pewno zobaczycie też różne testy, bo w momencie obciążania nogi musimy zrobić testy, jakie są dysproporcje, jak ta noga wygląda, żeby mieć jakiś odnośnik w przyszłości,
Więc myślę, że fajne rzeczy nadchodzą, coś co może Was zainteresować, więc zostawcie subskrypcję, bo bardzo duży odsetek widzów nie subskrybuje kanału, tutaj możecie zobaczyć. Zostawcie komentarz, lajka i dzięki, cześć. Na sam koniec. Starajcie się, a może nie róbcie tego. Nie kopiujcie terapii, którą stosujemy dla Pawła. Co to oznacza? Jeżeli im pokazujemy ćwiczenia, jeżeli widzicie je w tych filmach, to są ćwiczenia dobrane specyficznie do przypadku Pawła, do jego urazu, stopnia zaawansowania, zabiegu. Wszystko jest pod kontrolą specjalistów. To są tylko przykładowe ćwiczenia, dobrze? Udajcie się do specjalisty, który Wam dobierze specyficznie pod Was całą terapię. Dobra? Chcielibyśmy się oficjalnie pożegnać. A już, no dobra. Tak, przytulimy się, czy buzi? To się dopiero rozkręca.